Na kolejnym wykładzie zajmiemy się wyznaczeniem punktu przebicia prostej L z płaszczyzną alfa. Będziemy to wykonywać w następujący sposób. Po pierwsze, wprowadzamy płaszczyznę pomocniczą w położeniu rzutującym, zawierającą daną prostą L. Następnie wyznaczamy krawędź przecięcia K tej pomocniczej płaszczyzny z płaszczyzną, w której chcemy znaleźć punkt przebicia. Punkt będący punktem wspólnym prostych K, to znaczy krawędzi, która została utworzona w wyniku wprowadzenia płaszczyzny pomocniczej, i prosta L jest punktem przebicia płaszczyzny prostą L. Ponieważ prosta K i prosta L przecinają się, gdyż leżą w jednej płaszczyźnie, mianowicie w tej płaszczyźnie pomocniczej. Przejdźmy do praktyki. Wyznaczyć linię przenikania trójkąta z równoległobokiem. Ustalić widoczność figur w rzutach. Przy okazji chciałbym tutaj podkreślić, iż rysując założenia możemy wprowadzić 3 punkty w sposób dowolny, bo dopiero jak ustawimy po 2 rzuty prim i wtór dla każdego punktu, to ustaliliśmy płaszczyznę. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z równoległobokiem, to jest to płaszczyzna określona przez 4 punkty. Ponieważ 3 punkty wyznaczają jednoznacznie płaszczyznę, to 4. punkt musi być już wyznaczony, tak aby spełniał warunek, że leży na płaszczyźnie. W przypadku równoległoboku, na przykład jeżeli sobie narysujemy 4 rzuty prim, A', B', C' i D', to wolno nam A wtór, B wtór i C wtór narysować w sposób dowolny, bo to już określiło płaszczyznę, ale punkt D wtór musi być wyznaczony, mianowicie w przypadku równoległoboku możemy skorzystać z równoległości, czyli jak narysowaliśmy już B wtór, C wtór, no to A wtór, D wtór jest równoległe do B wtór, C wtór. Oczywiście drugi rzut też jest wyznaczony przez równoległość A wtór, B wtór i D wtór, C wtór. I w ten sposób wyznaczymy prawidłowe położenie punktu D wtór, czyli płaszczyznę. Jakby to nie był równoległobok, moglibyśmy skorzystać na przykład z wyznaczenia jakiejś przekątnej i tu by była druga przekątna, to byśmy mieli punkt przecięcia tych przekątnych i w ten sposób byśmy mogli narysować prostą i na tej prostej by leżał punkt 4. Wracając do zadania, które ma nam na celu wyznaczyć punkt przebicia prostej z płaszczyzną, a jeżeli to będą 2 proste z jednej płaszczyzny, to będziemy wyznaczali wtedy krawędź przecięcia tych płaszczyzn. Czyli wprowadzamy płaszczyznę pionowo rzutującą, gamma. Proszę zwrócić uwagę, że punkt 2 powstał w wyniku wprowadzenia płaszczyzny. Tak naprawdę, jak nie mamy tej płaszczyzny, to punkt 2 nie istnieje, bo prosta DC i PN są wzajemnie do siebie skośne. Analogicznie dla prostej AB i prostej PN. Prawda? Tutaj widać, że nie ma punktu wspólnego, w związku z tym są to proste skośne. Ale jak wprowadziliśmy płaszczyznę pomocniczą, tą pionowo rzutującą V gamma, tak żeby zawierała ta płaszczyzna prostą PN, drugi rzut H gamma tej płaszczyzny jest oczywisty, jest prostopadły do osi X, dlatego jest nienarysowany. Czyli ta płaszczyzna zawierająca prostą PN oczywiście utworzy krawędź K1 w płaszczyźnie równoległoboku. I teraz
te punkty 1 i 2 możemy sobie odpowiednio odnieść na DC i na AB. Na AB jest punkt 1, na DC jest punkt 2. Znaleźliśmy po 2 rzuty, czyli znaleźliśmy położenie tych punktów w przestrzeni. W związku z tym możemy wykreślić prostą K1. I teraz, ponieważ prosta K1 leży w płaszczyźnie gamma i prosta PN leży w płaszczyźnie gamma, to tam, gdzie prosta K1 z PN się przecinają, czyli tu jest punkt przebicia. A jeszcze odnieśliśmy tutaj na drugi rzut punkt przebicia. Teraz jeżeli robimy dla drugiej prostej jakąś płaszczyznę epsilon, również pionowo rzutującą, to wtedy powstanie krawędź K2 wyznaczona przez punkty 3 i 4 leżące odpowiednio na AD i na AB. Znajdujemy drugie rzuty punktów, punktu 3 na AD, punktu 4 na AB. Jak połączymy, to mamy drugi rzut prostej K2, czyli krawędzi przecięcia płaszczyzny tej wprowadzonej epsilon z równoległobokiem. No i znowu na zasadzie takiej samej jak poprzednio, że w płaszczyźnie epsilon leży prosta MN. Dlaczego tam leży? No bo tak żeśmy specjalnie wprowadzili tą płaszczyznę. I leży prosta K2. Czyli tam, gdzie się przecinają, to faktycznie się przecinają. Czyli mamy rzut poziomy punktu 1 rzymskie. Odnosimy na drugi rzut i otrzymaliśmy drugi rzut punktu przebicia drugiej prostej z płaszczyzny trójkąta MN. Tu prosta z trójkąta PN. Czyli mamy 2 punkty przebicia, czyli są to punkty, które spełniają jednocześnie warunek taki, że należą zarówno do płaszczyzny trójkąta, bo leżą na bokach MN i PN, ale również leżą w płaszczyźnie równoległoboku, no bo leżą na prostych K1 i K2. Czyli jak połączymy te punkty, to będzie to prosta, która spełnia warunek, że jednocześnie należy do płaszczyzny trójkąta i do płaszczyzny równoległoboku. W związku z tym jest to krawędź przecięcia tych dwóch płaszczyzn. Ponadto zgodnie z poleceniem mamy ustalić widoczność figur w rzutach. Aby tego dokonać, robimy w ten sposób, że bierzemy taki dyskusyjny punkt i nie wiemy, czy DC, czy NP jest wyżej. Tak? Czyli w tym rzucie poziomym, jeżeli będzie któraś prosta wyżej, no to oczywiście zasłania tą drugą prostą. Czyli jak bierzemy taki punkt, w którym nie wiemy, który punkt, czy z prostej DC, czy z prostej NP jest wyżej, gdzie to określimy? Oczywiście na rzucie pionowym. Czyli punkt E leżący na NP jest tu, a punkt F jest na DC, czyli tu. Czyli DC jest wyżej. W związku z tym w tym rzucie poziomym wiadomo, że DC przykrywa NP. W związku z tym mamy tu, że jest niewidoczne. Oczywiście tu jest fragment NP widoczny, ale dlaczego? Dlatego, że skończył się równoległy obok. Tu zaczyna być widoczny punkt NP, no bo przecież przeszliśmy przez krawędź przecięcia dwóch płaszczyzn. Czyli zmieniła się widoczność. Oczywiście moglibyśmy sprawdzić dodatkowy punkt, aby sobie to dokładnie rozstrzygnąć, ale wystarczające jest to, że ten punkt nam określił, że tutaj jest niżej bok NP, w związku z tym tu jest niewidoczne, tu się zaczyna widoczne, bo jest skończony równoległy obok. No i tutaj znowu jest niewidoczny bok trójkąta, bo
przysłania go równoległowo. A tu znowu trafiliśmy na krawędź przecięcia, w związku z tym zmienia się widoczność. Z kolei do rzutu pionowego potrzebne nam będzie rozstrzygnięcie, który punkt jest bliżej nas, bo wtedy będzie to widoczne, natomiast ten, który będzie dalej od nas, no to będzie niewidoczny. Wykorzystajmy już punkt 1, który był już poprzednio wprowadzony i leży na boku AB. No to tutaj dyskusyjny jest tylko, czy bok AB, czy bok NP jest bliżej nas, czyli który z nich jest widoczny. Widzimy, że punkt 1 leżący na boku AB jest bliżej nas, w związku z tym tutaj AB jest widoczny. No to oczywiście siłą rzeczy bok NP jest niewidoczny do krawędzi przecięcia. Tu ponownie sytuacja taka, że kończy się równoległo bok, dlatego jest widoczny ten fragment i tutaj jest znowu niewidoczny do krawędzi przecięcia. Przejdźmy teraz do zagadnień równoległości. Otóż prosta równoległa do płaszczyzny. Prosta jest równoległa do płaszczyzny, jeżeli jest równoległa do co najmniej jednej prostej tej płaszczyzny. Oczywiście szczególnym przypadkiem jest to, że prosta leży w danej płaszczyźnie, czyli wtedy jest oczywiste, że jest to prosta równoległa do tej płaszczyzny. Z kolei dwie płaszczyzny, kiedy są równoległe? Mówimy, że płaszczyzna alfa jest równoległa do płaszczyzny beta, jeżeli dwie proste przecinające się jednej płaszczyzny są odpowiednio równoległe do co najmniej dwóch prostych przecinających się drugiej płaszczyzny. Zagadnienie prostopadłości. Kąt prosty pozostaje w rzucie kątem prostym, jeżeli co najmniej jedno z ramion tego kąta jest równoległe do rzutu. Zachowanie tego kąta, miary kąta, obowiązuje tylko dla kąta prostego, bo dla kąta dowolnego musi być spełniony warunek, że obydwa ramiona kąta są równoległe do rzutni. Przy kącie prostym wystarczy, że jedno ramię jest równoległe do rzutni, to wtedy kąt prosty pozostaje kątem prostym. Proszę Państwa, z tego właśnie powodu prosta pozioma i prosta czołowa są tak ważnymi prostymi, bo one spełniają warunek równoległości do rzutni. Teraz, kiedy prosta jest prostopadła do płaszczyzny? Warunkiem koniecznym i wystarczającym jest to, że prosta jest do płaszczyzny prostopadła, gdy jest prostopadła do co najmniej dwóch prostych przecinających się, oczywiście w punkcie właściwym, tej płaszczyzny. Warunek, że prosta jest prostopadła tylko do jednej prostej, jest niewystarczający. Podkreślam, musi być prostopadła do dwóch prostych przecinających się, czyli nie mogą być to proste równoległe. Ale z kolei dwie płaszczyzny, kiedy są prostopadłe. Otóż mówimy, że płaszczyzna alfa jest prostopadła do płaszczyzny bety, jeżeli płaszczyzna alfa zawiera co najmniej jedną prostopadłą do płaszczyzny. Oczywiście prostopadłość płaszczyzn jest wzajemna, ale zwracam uwagę, że do tego, aby dwie płaszczyzny były do siebie prostopadłe, wystarczy znaleźć jedną prostopadłą do drugiej płaszczyzny. Czyli znajdziemy jedną prostą w płaszczyźnie alfa, prostopadłą do płaszczyzny beta, to płaszczyzny są wzajemnie do siebie prostopadłe. Przejdźmy do zadania praktycznego. Narysować płaszczyznę równoległą do dwóch prostych skośnych. Prosta A i B są to dwie proste skośne, no bo zobaczmy, tu jest punkt pozornego przecięcia, nie pokrywa się, czyli te dwie proste nie tworzą płaszczyzny. Najprostszym rozwiązaniem tego zadania jest po prostu narysowanie prostej M, tak aby spełniała warunek równoległości do prostej B, a prosta A będzie tworzyła tą naszą płaszczyznę. Szczególny przypadek, prawda, że prosta leży w płaszczyźnie. Spełniliśmy warunek, że prosta A i M, te dwie proste, tworzą płaszczyznę, czyli spełniamy warunek równoległości, bo prosta A leży w tej płaszczyźnie, którą żeśmy utworzyli, a prosta M no jest jedną prostą, która spełnia warunek równoległości, że B jest równoległe do jednej prostej leżącej w tej płaszczyźnie. I to by było takie najsprytniejsze rozwiązanie, natomiast takie rozwiązanie, które byśmy narysowali
dwie proste K i L przecinające się tak, żeby prosta K była równoległa do A, a prosta L równoległa do B, byśmy bezpośrednio spełnili warunek równoległości prostej do płaszczyzny, czyli byśmy narysowali płaszczyznę, która jest jednocześnie równoległa do prostej A i B, które są prostymi skośnymi. Proponuję samodzielnie rozwiązać następujące zadanie. Narysować płaszczyznę równoległą do płaszczyzny określonej prostą i punktem. Kolejne zadanie jest następujące. Przez dany punkt A poprowadzić płaszczyznę alfa prostopadłą do prostej L i wyznaczyć punkt przebicia. Proszę Państwa, no skoro powiedziane jest, że mamy narysować płaszczyznę przez punkt, no to oczywistym jest, że powinniśmy to zrobić w następujący sposób, że narysujemy dwie proste, przecinające się w punkcie A. No to na pewno będzie to płaszczyzna przechodząca przez punkt, czyli zawierająca punkt. I teraz mamy spełnić jeszcze warunek, że ta płaszczyzna ma być prostopadła do prostej. Czyli z warunku prostopadłości płaszczyzny do prostej, czy prostej do płaszczyzny, wynika, że ta prosta ma być prostopadła do dwóch prostych przecinających się. I teraz, jeżeli skorzystamy z tego, że narysujemy tą płaszczyznę za pomocą prostej poziomej i czołowej, tak, przecinających się w punkcie A, ale tak, że tu narysujemy prostą czołową prostopadle do L wtór, tak, C wtór prostopadle do L wtór, a C' oczywiście równoległe. No i tu jest spełniony ten warunek, że jedno ramię równoległe do rzutu. W związku z tym kąt prosty pozostaje kątem prostym. Natomiast druga prosta pozioma, tak, czyli wiemy, że możemy narysować prostą P wtór równolegle do X, a tu oczywiście prostopadle do L'. Bo znowu jest spełniony warunek prostopadłości, jeżeli jedno ramię jest równoległe do rzutni, a prosta P wtór jest równoległa do płaszczyzny π1. W związku z tym kąt prosty pozostaje kątem prostym, bo jedno ramię równoległe do rzutni. Wyznaczmy teraz punkt przebicia. No, podejdziemy do tego klasycznie, czyli wprowadzamy płaszczyznę pionowo rzutującą gamma, która utworzy na płaszczyźnie PC krawędź K. Oczywiście ta płaszczyzna wprowadzona gamma musi zawierać prostą L. Czyli powstała krawędź K, wyznaczona przez punkty 1 i 2, leżące odpowiednio na prostej czołowej i na prostej poziomej. Znajdujemy drugi rzut punktów 1 i 2, czyli 1', 2' na rzutni poziomej. Łączymy, wyznaczamy położenie krawędzi K, oczywiście tej krawędzi, która była utworzona przez płaszczyznę gamma. Ponieważ prosta L i prosta K leżą w płaszczyźnie gamma, no to tam, gdzie się przecina, to jest faktycznie punkt przecięcia, czyli jest tutaj punkt przebicia. Odnosimy na drugi rzut i mamy znaleziony punkt przebicia prostej L z płaszczyzną. Proszę Państwa, zwracam uwagę, że tak naprawdę podczas całego tego wykładu nie wykroczymy poza znajdowanie punktów przebicia. Tylko zaczyna to być coraz więcej tych punktów. Tak? Mieliśmy punkt przebicia prostej z płaszczyzną, potem jak były dwie płaszczyzny, to wyznaczyliśmy 2 punkty przebicia. Teraz wchodzimy do zagadnienia, gdzie mamy prostą i bryłę. Bryłą jest graniastosłup i prosta. No to oczywiście zagadnienie praktycznie jest takie, jak było poprzednio, że mamy prostą i płaszczyznę, tylko że płaszczyzn jest więcej. No jeżeli jest to graniastosłup po podstawie trójkąta, to ma ta prosta szansę przebijać się z 2 ścianami bocznymi tego graniastosłupa. Oczywiście moglibyśmy podejść do tego standardowo, czyli wprowadzić płaszczyznę rzutującą, powstałyby wtedy jakieś 3 krawędzie, no ale może podejdźmy do tego troszeczkę inaczej. Mianowicie, jeżeli przekroimy ten graniastosłup, traktując to naszą prostą jak taki drut i pociągniemy równolegle do krawędzi graniastosłupa,
to w końcu dojdziemy do podstawy. I tu wyznaczymy, jak się tnie trójkąt podstawy. To zagadnienie jest dosyć proste do zrobienia, dlatego że takie równoległe cięcie wzdłuż krawędzi graniastosłupa to jest po prostu wprowadzenie płaszczyzny, która zawiera prostą L, ale równolegle do krawędzi graniastosłupa. I teraz, jeżeli wyznaczymy ślad tej płaszczyzny, no to wyznaczymy, gdzie się przecina trójkąt podstawy. Jak wyznaczamy ślad płaszczyzny? Ślad poziomy płaszczyzny tej utworzonej, tej równoległej do krawędzi graniastosłupa, no tam, gdzie się przecina M wtór z X-em, tam jest rzut pionowy śladu poziomego. A sam ślad poziomy, no oczywiście na odnoszącej, i tu jest ślad poziomy i rzut poziomy śladu poziomego. Analogicznie postępujemy z drugą prostą, czyli szukamy punktu przecięcia L wtór z osią X. Tu jest rzut pionowy śladu poziomego, a ślad poziomy oczywiście na rzucie L'. Odnosimy i musieliśmy przedłużyć prostą L', żeby znaleźć położenie śladu poziomego i rzutu poziomego śladu poziomego prostej L. Jeżeli mamy HM' i HL', no to możemy te dwa ślady połączyć. Wyznaczyliśmy ślad poziomy płaszczyzny ML. Trójkąt podstawy leży w tej samej płaszczyźnie, tak, leży w płaszczyźnie pi1, bo graniastosłup stoi na rzutni pi1, czyli tam, gdzie się przecięły ten ślad i boki podstawy, no to tu doszliśmy z krawędzią do przecięcia tego trójkąta podstawy. Płaszczyzna była równoległa do krawędzi graniastosłupa, w związku z tym nic dziwnego, że z tych punktów równolegle są krawędzie cięcia ścian bocznych. No tam, gdzie się przetną, jest punkt 1, punkt 2. Znajdujemy na drugim rzucie i wyznaczyliśmy punkty przebicia prostej L ze ścianami graniastosłupa. Czy mogliśmy to zrobić taką poprzednią metodą, czyli wprowadzania płaszczyzny rzutującej? No oczywiście. Wprowadziliśmy płaszczyznę rzutującą, tylko tutaj były cięte 3 ściany boczne graniastosłupa, więc powstały K1, K2 i K3, ale ta K3 nas nie interesuje, bo nie ma szans, żeby się z 3 ścianami przecięło. W związku z tym wyznaczymy tylko 2 z 3 punktów. Odnosimy na odpowiednie krawędzie graniastosłupa, wyznaczamy krawędzie K1, K2, to tam, gdzie się przecinają punkty 1 i 2, wyznaczamy i mamy punkty przebicia. Łączymy sobie teraz metodę poprzednią i tą z płaszczyzną rzutującą. No, jak widać, dokładnie wszystko się pokryło, czyli rozwiązanie jest takie samo, niezależnie od metody. Kolejne zadanie jest następujące. Dany jest odcinek AB i płaszczyzna alfa, w tej chwili określona przez ślady V-alfa, H-alfa. Wyznaczyć rzut prostokątny odcinka AB na płaszczyznę alfa. Po pierwsze, musimy się zastanowić, co to znaczy rzut prostokątny. Rzut prostokątny to jest wtedy, gdy z końców odcinka, czyli z punktów A i z punktów B, poprowadzimy prostą, prostopadłą do płaszczyzny alfa, no i znajdziemy punkty przebicia. Wtedy będziemy mieli rzut prostokątny tego odcinka na płaszczyznę alfa. Czyli praktycznie rozwiązanie zadania już zostało powiedziane, a teraz mamy to zrealizować. Czyli musimy sobie przypomnieć, co to znaczy narysować prostą, prostopadłą do płaszczyzny. Czyli jest to prosta, która spełnia warunek prostopadłości, czyli jest prostopadła do dwóch prostych przecinających się. Płaszczyznę mamy śladową, w związku z tym my już mamy prostą poziomą i czołową, więc nie musimy ich rysować. Jakby to była płaszczyzna podana nieśladowo, no to po prostu trzeba by było narysować w tej płaszczyźnie prostą poziomą czołową i byśmy wtedy wiedzieli, pod jakim kątem należy narysować te proste, żeby były prostopadłe do płaszczyzny. Czyli rysujemy zwierzchołka A, prostopadła i tu prostopadła.
Tak? Bo to są proste odpowiednio pozioma i czołowa. Czyli spełniliśmy warunek prostopadłości. Taki sam układ jest dla wierzchołka B, też prostopadła do prostej poziomej czołowej, czyli do H alfa i V alfa. I teraz wyznaczymy sobie punkt przebicia. Aby nie było to tak, że tylko w rzucie pionowym możemy wprowadzać płaszczyznę rzutującą, to tym razem wprowadźmy sobie tą płaszczyznę poziomo rzutującą, zawierającą prostą L. Wyznaczyliśmy tą płaszczyznę poziomo rzutującą, zawierającą prostą wychodzącą z wierzchołka A. To oczywiście ta płaszczyzna wyznaczyła nam krawędź przecięcia z płaszczyzną alfa. Tak? Czyli tam, gdzie się przecina ze śladem poziomym. Tak? Rzut tego punktu jest oczywiście na osi X. Tam, gdzie się przecina z osią X, to sam ślad tu jest na V alfa. Jak połączymy punkty, to mamy krawędź K1. Analogicznie dla drugiej prostej, wychodzącej z wierzchołka B, wprowadziliśmy tą prostą, czyli tam, gdzie się prosta przecina, to tu jest punkt przebicia. Na drugim rzucie też ten punkt przebicia. Analogicznie robimy konstrukcję dla punktu B, czyli wprowadzamy płaszczyznę jakąś delta. Znajdujemy drugi rzut krawędzi. Tam, gdzie się przecina z prostą B, wychodzącą z wierzchołka B, z punktu B, znajdujemy punkt przebicia, znajdujemy drugi rzut i w ten sposób wyznaczyliśmy rzuty prostokątne odcinka AB na płaszczyznę alfa. Dziękuję za uwagę.